We just retired and set our hearts free. The ocean calls like a sweet melody. We found our dream, now time to believe. A brand new chapter we're ready to weave. The winds will guide us both night and day. Our souls will dance in the salty spray. We bought a catamaran named Niue. Sailing the world is the life we crave. From shore to shore we'll ride so wide. With freedom always by our side. Nie, to się nie dzieje, to się nie dzieje, to się nie dzieje. Somewhat specific. My płyniemy do Nevis, wokół mamy Saba, Champagne Sailing. Na jednym reefie robimy granicach 6 knot, wiatrza 21, 22, czyli basically Champagne Sailing. Będziemy w Nevis koło 6, także jest perfect, bo przed jeszcze jak jasno będzie. Tam mamy naszą buddy boat, która motoruje. Laguna 45 to krowa, a my wolimy sailing, oszczędzamy na dieslu. Także trochę inny hod musimy wziąć, musimy trochę halsować, a jeden hals musimy zrobić, ale jest ok. A tu jest No i Saba. co się stało? Drzwi otworzyłeś i zalało nam cały pokład, nie? Fala przyszła nie na głowę. Mówili, że fale się mają zmniejszyć. No i co? Zalało nam cały pokład. Zobaczcie, co tu się dzieje. Czy czegoś takiego nie było, żeby nam woda na pokład weszła. Uroki życia na łódce. No tak, dostaliśmy ze 3 wiadra słonej wody przez otwarte drzwi. Moja głupota. Było tak spokojnie przyszła jedna fala i zalało nas. A najgorzej, że tam mamy całe jedzenie w tych pod pokładem i ciekawe, czy tego nie zalało, ale teraz nie będziemy sprawdzać. Jak dopłyniemy, zobaczymy. Może tam wszystko trzeba będzie suszyć. Omijamy nic. I następna wyspa to będzie Nevis. Po prawie 12 godzinach żeglugi i kilku niespodziankach w końcu dopływamy do Nevis, niewielkiej zielonej wyspy będącą siostrą St. Kitts. Po drodze nie brakowało emocji, tak jak było widać. Znikąd pojawiła się potężna fala, która wdarła się na pokład, przypominając nam, że morze zawsze może zaskoczyć. No ale na szczęście płyniemy już w 3 łódki, jak mówią żeglarze, w grupie zawsze raźniej. Nevis to jedna z najmniejszych wysp Karaibów. Gdy Krzysztof Kolumb zobaczył ją po raz pierwszy, uwagę zwróciła chmura unosząca się nad wulkanem Nevis Peak. Przypominała mu śnieżną czapę, dlatego nazwał ją Nuestra Señora de la Nieves. Nasza Pani od śniegu. Z czasem nazwa skróciła się do prostego Nieves. Mamy dzisiaj piękny poranek, 13 czerwca. Widzimy się przy wulkanie, kawka pod wulkanem. Wygląda, że zaraz wybuchnie. Montserrat wybuchła, tu jeszcze nie, ale jest overdue, także wiesz. Wybuchnie? W każdym momencie może wybuchnąć, tak mówią. Taka już tam widać, nie? Że Patrz, taka... się zbiera. Ale W każdym razie, no dzisiaj jesteśmy w Nevis. Nigdy żeśmy tutaj nie dotarli w naszych wojażach. To pierwszy raz. To piękna wyspa na pierwszy rzut oka, korzysta. No i musimy dopełnić formalności paszportowych, dostać pieczątkę. Dużo żeśmy zrobili na akcji, no musimy dopełnić. No i spróbujemy wypożyczyć samochód. Zobaczymy i buddy boats, mamy 2 buddy boats, płyniemy, tu jest jedna, a tu druga, same katmarany. My najmniejszy nie jesteśmy, jest 44 i 45, ale nasz najładniejszy. Jak to Nasza ten, łódź w świecie. nasza łódź. Tak jak Diana. Także ten.
Welcome to Nevis. Jesteśmy tutaj na pomoście. Musimy się dostać tutaj do immigration and dopełnić wszystkich, tak jak mówiłam wcześniej, formalności paszportowych, dostać pieczątkę. No i tutaj immigration and customs. No jesteśmy tutaj już od godziny, no i jak to się dzieje? Wygląda, że pani naprawdę przeszkadzamy, bo tutaj przedszkole jest, tak jak słychać muzyka gra. Pani jest trochę sfrustrowana, że ona tutaj musi pracować w sobotę, a my sobie dalej czekamy. I 2 godziny jeszcze mijają. No, mamy rowery już spakowane i ruszamy, ale jeździmy trochę pooglądać Nevis dzisiaj na rowerach. Ogródek piwny, bardzo fajnie to wygląda. Beachside. After po ilu? 2 kilometrach idziemy na piwo. Tak. Ok, jesteśmy tutaj w Sunshine Restaurant, tak jak widać. No i ponoć tutaj, że drink, na który wszyscy przyjeżdżają, jest Killer Bee. Cheers! Beautiful! Mamy dzisiaj niedzielę. Z naszych planów zdobycia wulkanu niestety nic nie wyszło. Wejście było możliwe tylko z licencjonowanym przewodnikiem, bo szlak jest wymagający i może być niebezpieczny dla osób bez doświadczenia, czyli takich jak my. Dodatkowo lokalni wczoraj opowiedzieli nam, że zaledwie kilka dni wcześniej doszło tam do tragicznego wypadku. Jedna z osób spadła ze zbocza i zginęła. To skutecznie ostudziło nasze zapały. Postanowiliśmy więc zmienić plany, tym razem już w 6-osobowym składzie. Nasza grupa rowerowa from Buddy's Boat. Wszyscy rowery mają. Idą. Ruszyliśmy w stronę ekskluzywnego hotelu Four Seasons. Okazało się bowiem, że wystarczy zamówić drinka albo coś do jedzenia, aby można było skorzystać z ich pięknego basenu Infinity. Jak mówiłam, jesteśmy w 4 porach roku hotelu. Pięknie to wygląda. Nasi znajomi idą poszli sobie na breakfast, a my postaramy się skorzystać z basenu. No a przy takim upale, uwierzcie mi, to była chyba najlepsza decyzja tego dnia. Ładnie, 4 pory roku, co są tam, patrz jaki pomoc mają, to fajne takie leżaczki mają. No ale wiesz, ciągle ten sam view mamy, a my mamy ciągle inne. Dzisiaj jesteśmy w Four Seasons, jutro będziemy w 6 sezonach i ciągle wiesz. Sezonów nie istnieje. Hello, you want some food? Are you a troublemaker? Hello! Sebastian, that's his name. Tutaj jest jest historia tego, że wchodzi na stół i je ludzi jedzenie, tak jak piesek. Po
chwili relaksu ruszyliśmy dalej. Już na początku Natural Trail mieliśmy imponujący XVIII-wieczny baobab. Jego potężny pień i ogromne rozmiary zrobiły na nas naprawdę duże wrażenie. To jedno z najstarszych i najbardziej charakterystycznych drzew na Nevis. Baobaby potrafią magazynować ogromne ilości wody w swoim pniu, dzięki czemu bez problemu przetrwają długie okresy suszy. Nic dziwnego, że często nazywa się je drzewami życia. Okej, jesteśmy Watch Tower. Manki, żeśmy... Małpek nie było. No, trzeba będzie tam teraz wejść. Okej, tu mamy piękny widok z Watch Tower. Tu jest... Mamy widok na wulkan, ale niestety nie udało nam się dotrzeć tam na górę. Bo nie było nam pisane. Jakby schodzę na dół, tam czeka na mnie całe towarzystwo. I co? Okej. Darek tutaj już jest prawie, ale już tutaj kwituje. Koniec. Tu moje skruzykę na pa. Już nie daje rady, także to chyba jest już the set, tak? Tu moje skruzykę and my I fear of heart gonna be gone. Of height. Okej, the set. That's it. Nie może dalej, niestety. All right, Superman. Superman fly down. W drodze powrotnej czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka. Kiedy już myśleliśmy, że tym razem nie uda nam się zobaczyć słynnych małpek z Nevis, nagle pojawiły się tuż przed nami. Na podsumowanie dzisiejszego aktywnego dnia oglądaliśmy manki i inne rzeczy. Teraz idziemy do Hot Springs, jakby nam nie było wystarczająco gorąco. A jak to wygląda? No jak widać. Czy jest to, czego żeśmy się spodziewali? No nie, tak naprawdę to myślałam, że to jest bardziej dzikie. To jest ta strona, to w ogóle wygląda nieciekawie. Tu mamy taki brodzik. That's pretty good. Why are you guys using this one, not the other one? It just... It's not? Sorry? Not hot. Oh, not hot. In Hot Springs, the higher you go, Oh yeah, the higher you go, they are like hotter. hotter this. How about the other one? Is it hot? Nah, No? sometimes. It is hot. Just sit for 2 minutes. Yeah, but you're getting used to it. But you're getting younger. Wait, I'm telling you. That's pretty cool. Yeah, you can smell the sulfur from the volcanic. Kąpiel była odmładzająca. Wyglądamy wszyscy 10 lat młodziej, ale Nie chcemy za długo siedzieć, bo we're enjoying the retirement, a jak odmłodzimy się za bardzo, to musimy wrócić do pracy. no właśnie, także idziemy. Idziemy, wracamy, było fajnie. Cały dzień minusów. Dzisiaj zwiedzamy miasto. Tu nasz samochód. And St. Thomas Anglican Church. So that is the back part of our sister island, St. Kitts, right over on the other side there. And then you see those red roof on top the hillside? Those are the Hurricane Cove bungalows. The whole thing there is up for sale. And there's a restaurant there on the rocks, right there. So then here's where the seawater taxi runs. Okay. Just about 5 minutes across. Zwiedzamy miasto. She's signed there. I want to be water taxi. To kill a monkey? Yeah. Want to carry the cake today.
to the Albion Church, they give you some money. Healing the monkey. Oh my Yeah. goodness. Wow. The church where the father and wise men first time in 1820. 1824. Kotler Church została ukończona w 1824 roku i jest jedną z najważniejszych historycznych budowli na Nevis. Została zbudowana przez Thomasa Kotler, prawnika i właściciela plantacji. Co niezwykłe, pozwalał w niej modlić się wszystkim ludziom, zarówno białym, jak i niewolnikom, co było w tamtych czasach niemal niespotykane na Karaibach. Po jego śmierci świątynia stopniowo popadała w ruinę. Dziś zachowały się jedynie kamienne mury, które są chronionym zabytkiem i jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na wyspie. Obecnie ruiny są popularnym miejscem ślubów i sesji zdjęciowych. Kościół za biały, czarny, jeden. Tak powinno być. Bo Pan Bóg nie widzi koloru. Widzi człowieka. Ta tablica upamiętnia ludzi, którzy tutaj w tym czasie pracowali i wiek. Także jak widzimy, wiek był od 4 lat do 60 parę. Nasz przewodnik był bardzo rozmowny, jak widać. Przez całą drogę opowiadał nam najróżniejsze historie. Nie tylko o wyspie i ich mieszkańcach, ale nawet o duchach i lokalnych legendach. Dzięki temu zwiedzanie miało wyjątkowy Bride and smak. one of his sisters not getting to a fight. And the bride died and was buried in the back. So in a simple terms that we normally say, a ghost used to live there. A matter of fact, this is the village where I was raised. I was born in Jinjona. Tutaj jesteśmy w ostatniej Sugar Plantation. New River Estate to ostatnia działająca plantacja cukru na Nevis. Produkowała cukier aż do 1958 roku, a dziś jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków na wyspie. Originally, they had a slave village at the top of the road, so they had their own quarters and came out and worked during the day. Następna smutna rzecz. Lista niewolników, którzy tutaj pracowali. To znaczy najmłodsze miało 4 miesiące. Nasz przewodnik, który zna Nevis jak własną kieszeń, zabrał nas do miejsca, które totalnie nas oczarowało. Golden Rock Inn. Zostawiliśmy mu pełną swobodę wyboru, no i trzeba przyznać, że trafił w dziesiątkę. Dawna plantacja cukru zamieniona w niezwykły, butikowy hotel, otoczona bujnym, tropikalnym ogrodem. Panuje tu niesamowity spokój, a klimat tego miejsca sprawia, że najchętniej zostałoby się tutaj na dłużej. To właśnie tutaj zjedliśmy jedną z najbardziej niezapomnianych lunchy podczas naszej podróży po Nevis. Wejście do restauracji. No jak z bajki. Pięknie. Trudno uwierzyć, ale to miejsce nie zawsze wyglądało tak jak dziś. Ta dawna plantacja przez długie lata stała opuszczona i powoli zamieniała się w ruinę. Dopiero gdy ją kupili nowojorscy artyści Helen i Bruce Marden, postanowili tchnąć w nią nowe życie. Stare budynki odnowiono, zachowując ich klimat, a wokół powstały, tak jak widać, przepiękne ogrody. Zobacz, jakie piękne baseny. Wayne, no. What kind of fish is this? Cichlids Cichlids. Cyklec. It's from Japan, from South Africa. South Africa. See? Restauracja The Rocks słynie z dań przygotowanych wyłącznie z lokalnych składników. Świeże ryby, homary dostarczane są przez lokalnych rybaków, a owoce i warzywa pochodzą od okolicznych rolników.
drzewa. Ginger tree. Ale korzenie masyw. I always wondered how jackfruit grew. W drodze powrotnej trochę się zagapiłam i zapuściłam się w labirynt tych przepięknych ogrodów. Zupełnie przypadkiem dotarłam do ukrytych prywatnych willi na wynajem. Powiem tylko tyle. Luksus pełną parą. Ceny za noc zaczynają się od $500 amerykańskich, a za najbardziej ekskluzywne wille trzeba zapłacić nawet ponad $1000 za noc. Wow, widoki i spokój mają tu jednak swoją cenę. Tu są prywatne kabany, domy. I tak wygląda. Wyrentować można sobie taki domek. Wow. Super nice. Tu już jest prywatna strona wyspy. Prywatny basen. No prawdziwy paradise. Tu jaszczurki mi pokazują drogę. Spędziliśmy na Nevis kilka naprawdę pięknych dni, ale czas ruszać dalej. Naszym kolejnym przystankiem będzie Guadalupe. Trochę goni nas czas, sezon huraganowy trwa w najlepsze, a do bezpiecznej Grenady wciąż mamy jeszcze kawał drogi. Po drodze czeka nas jednak wiele pięknych miejsc, które chcemy Wam pokazać. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli chcecie zobaczyć, co czeka nas dalej, koniecznie wpadajcie na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Bye!